Cześć, z tej strony Ola z szydełko.pl, a dzisiaj będziemy przywoływać wiosnę za okno, bo u mnie jest aktualnie koniec lutego, więc chciałabym przywołać troszkę wiosny, dlatego dzisiaj robimy taką piękną stokrotkę. Ona jest u mnie akurat przypinką, więc szybciutki, króciutki tutorial. Zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Ok, a więc potrzebujemy dzisiaj szydełko. Ja będę używała szydełka 3,5 mm i do tego 3 kolory włóczki. Podstawowe, czyli żółty oraz biały, i do tego jeszcze mam taki przyjemną zieleń, która w rzeczywistości trochę bardziej do awokado tutaj się zbliża. Wszystkie to Yarn Art Jeans, oczywiście użyte kolory znajdziecie jak zawsze w opisie tego filmiku. Do tego ostre nożyczki, co by nam nie pohaczyły włóczki, igiełka przyda nam się uwaga, do połączenia. Ja będę używała sobie takiej części przypinkowej. Oczywiście, jeżeli chcecie z tego sobie zrobić bryloczek, macie część od bryloczka. Jeżeli chcecie po prostu jako ozdobę, którą sobie gdzieś przywiążecie, też nie musicie tego mieć. Ja sobie wymyśliłam, że zrobię to jako przypinkę, dlatego igiełka przyda mi się właśnie do tego, żeby przyszyć wszystkie części. Rozmiar tej przypinki oczywiście w opisie tego filmiku. Co jeszcze? Przyda się jeszcze znacznik i ja zazwyczaj używam kawałka kordonka, przekładam go raz do tyłu, raz do przodu, raz do tyłu, a później wyciągam jednym ruchem. Zobaczycie, że ten może też być dzisiaj. Tak naprawdę użyjemy znacznika zaledwie w jednym miejscu, może w dwóch, więc ten znacznik dzisiaj nie jest aż tak bardzo potrzebny, da radę bez tego znacznika. No dobra, mamy wszystko, więc zacznijmy. Ok, mam kolor żółty, mam znacznik i zaczynam moją pierwszą część Magic Ringiem. I od razu mówię, cały filmik poświęcony Magic Ringowi powinien tu wyskakiwać, a jak nie wyskoczy, to zawsze link jest w opisie filmiku. Zrobimy sobie Magic Ringa z 6 półsłupków. I teraz od razu mówię, że w zależności od tego, ile tu zaczniemy, bo możemy zacząć z 8, to później dalsza część będzie wyglądała tak samo, więc po prostu różnić się będzie liczbą płatków. No bo jeżeli tutaj ja teraz sobie zrobię 6 i później zrobię sobie dodawanie, to po tym dodawaniu, wiadomo, będzie inna liczba i wtedy płatki będą w zależności od tego, ile nam wyjdzie w kolejnym rzędzie półsłupków. Mamy 6, ja tu się rozgadałam. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Znacznik i tak jak mówiłam, jeden rząd robimy, jeden rząd dodawania tylko. Czyli teraz w każdym oczku, w każdym z tych 6 oczek będziemy robić po 2 półsłupki. Dlatego właśnie mówię, że w kolejnym, gdybyście mieli teraz na tutaj Magic Ringu 7 bądź 8, no to wiadomo, 6 razy 2 to 12, 7 razy 2 14, a 8 razy 2 16, więc zmienia to liczbę oczek i jednocześnie zmienia też liczbę naszych płatków na kwiatku. Jeszcze raz, jeden półsłupek w oczku i drugi w tym samym oczku. I to jest właśnie dodawanie. Ja tu lecę z tymi oczkami. Hop, hop, hop i hop. I mam 12. Tu na końcu mogę sobie zrobić, zobaczcie, już to wyjmuję, bo to już nie jest nam potrzebne, już więcej tu nie robimy. Robię sobie tutaj oczko ścisłe. Ściągam je mocno, żeby nie przeszkadzało mi później i odcinam. Ok, hop, to wyjmuję sobie tu w górę, mogę sobie przeciągnąć tą nitkę, zobaczcie, do środka, żeby ona mi tutaj z przodu nie przeszkadzała. Mamy. I teraz dokładnie takie samo robimy sobie z koloru zielonego, więc ja tutaj sobie szybciutko zrobię i będę mogła zacząć.
Zobaczcie, tak samo sobie nakładam znacznik i dokładnie tak samo robię. Dokładnie tak samo robię te półsłupki tutaj, czyli po 2 w każdym oczku, tak żeby wyszło dokładnie takie samo kółeczko. Hop, mamy to, znacznik wyjmuję, nie jest już mi potrzebny. Robię tak samo oczko ścisłe. Wyciągam, biorę, wciągam do środka tą nitkę i teraz zaczniemy sobie od połączenia obydwu części, ale te obydwie części będziemy łączyć od razu naszym białym kolorem, czyli jednocześnie będzie to łączenie i będzie to od razu tworzenie płatków tutaj, więc 2 w 1, tak wygodnie. Biorę, robię tak, pierwsze oczko łańcuszka, zobaczcie, nakładam sobie na szydełko i teraz wbijam się tutaj pod nie całe oczko, tylko zobaczcie, nie całe, czyli nie wbijam się w taki sposób, nie, wbijam się tylko pod tylną nitkę oczka, a tutaj wbijam się pod całe. Oczywiście układam sobie w taki sposób, żeby z każdej strony było widać prawą stronę tego Magic Ringa. Zobaczcie, wbijam się, o, i mam całość. I teraz zaczynam tworzyć płatki. Płatki są super łatwe. Przeciągam, zobaczcie, wbiłam się, oczko, które stworzyłam, zostało sobie z tej strony, biorę, przeciągam przez to i przeciągam przez to, co jest tutaj. Jak jest trudniej, to pomagamy sobie palcami. I teraz robię 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 i na tym łańcuszku tworzę, zaczynając od drugiego oczka oczywiście, półsłupek. Hop. Obok jest półsłupek nawijany, czyli robimy najpierw narzut, wbijamy się, narzut, wyciągam, mam 3 nitki, narzut i przeciągam przez wszystkie 3. Obok robimy słupek, czyli znowu narzut, wbijam się, narzut, wyciągam, też mam 3, ale robię narzut, przeciągam tylko pod 2 i narzut i znowu pod 2 i to był słupek. W ostatnim oczku znowu robię półsłupek nawijany, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez wszystkie 3 i patrzymy. Wbijam się w kolejne oczko, na początku mi się to kręci, czyli znowu pod tylną nitkę, pod całe oczko z drugiej części, znowu robię narzut, wyciągam przez to, co jest na szydełku, mogę troszkę to ściągnąć i znowu robię 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 i dalej znowu półsłupek, półsłupek nawijany, słupek, półsłupek nawijany, hop i mam drugie i znowu w kolejne, w tylne oczko tutaj, a z tyłu w całe oczko i znowu to samo i powtarzamy to tak, aż przejedziemy dookoła. Powinno nam tutaj powstać 12 takich płatków, 3, 4, 5, wtedy zrobimy dalej, no bo to nie koniec, to już nie polega na zrobieniu 12 płatków, dorobimy jeszcze, zobaczcie, że zostawiamy sobie tutaj te nitki, one zaraz nam się przydadzą, więc spotykamy się, jak przerobimy sobie wszystkie, możemy je sobie tak układać, żeby nachodziły na siebie,
Zresztą one i tak się za jakiś czas będą układały automatycznie troszkę po swojemu. Takie trochę, wiecie, niby nie ułożone, ale będzie to wyglądało naprawdę fajnie. Więc ja przerabiam i spotykamy się tutaj przy ostatnim płatku. Ok, zanim przejdziemy do ostatniego płatka, no to nam się zaczęło tutaj gromadzić trochę tego. To są wszystkie te nitki, które były od jednego i drugiego Magic Ringa i jest na to sposób. Po prostu bierzemy igiełką, bo w środku one się raczej nie zmieszczą i wszystkie możemy sobie powyciągać z drugiej strony, z tej, gdzie mamy zielony kolor. Dzięki temu unikniemy tutaj niepotrzebnej plątaniny i dorobimy tutaj te brakujące płatki. Hop, przeciągam. Oczywiście jeżeli się zmieszczą, tak jak te żółte, bo żółte chyba nawet w miarę zmieszczą się tutaj w środku, można je zostawić jako takie miniaturowe wypełnienie. Nie ma problemu. Dobra, dokańczam płatki i zaraz do Was wracam. Ok, zobaczcie, pierwsza warstwa naszych tutaj płatków, no bo to jest pierwsza warstwa, zrobiona. On już wygląda uroczo, mimo tego, że jeszcze nie jest skończony. Z tyłu mamy ładnie zielone wykończenie, więc mamy też już miejsce na przyszycie ewentualnie właśnie tej części przypinki, bo gdybyśmy zostawili tylko żółtą, to byłoby ciężko. A więc teraz robimy kolejne płatki. Zobaczcie, po ostatnim płatku teoretycznie nie mamy gdzie się przyczepić, więc wbijamy się w miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Hop, robimy oczko ścisłe, czyli podobnie. Hop, nitkę jednak musimy sobie przełożyć tutaj i uwaga, zaczynamy drugą warstwę. Te nitki, tak jak mówiłam, teraz nam się właśnie przydadzą i może nie zawsze będzie to wygodne, ale wbijamy się. Tak? Zobaczcie, wbijam się pod pierwszą z brzegu, robię oczko ścisłe i teraz robię 3 oczka. Raz, 2, 3 i na tym oczku robię półsłupek, a obok robię półsłupek nawijany. Hop. I patrzę, gdzie mam kolejną taką nitkę i robię dokładnie to samo, czyli znowu się wbijam. No ostrości. Znowu robię oczko ścisłe. Znowu robię 3 oczka łańcuszka. 2, 3. Półsłupek. A na tym dalszym półsłupek nawijany. No. Hopka. Jest. I znowu to samo. I przerabiamy wszystkie, znowu wyjdzie nam 12, one tutaj ładnie nam zagęszczą i zakryją te rozciągnięte oczka. Zobaczcie, że będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej, więc przerabiamy i spotykamy się już na końcu tego. Ok, skończona druga warstwa. Widzicie, jak to ładnie wygląda? Jak są dwie, to się pięknie tutaj rozkłada, ale skończmy to. Na końcu wbijamy się w miejsce, gdzie robiliśmy oczywiście ten pierwszy płatek drugiej warstwy. Hop, robimy też oczko ścisłe. Dobrze sobie tu przytrzymujemy i odcinamy włóczkę. Hop. Tu wyciągamy szydełkiem w górę, żeby stała się nitka pojedyncza. Bierzemy igłę, nawlekamy i musimy schować tą nitkę, która tutaj nam została. Wbijamy się więc obok, jak najbliżej i możemy, próbujemy, na tył. Przebijamy się na tył. Tutaj ściągamy, patrzymy, jak to się układa. Jest ok, wszystko się dobrze ułożyło. Zobaczcie, podwójna warstwa, pięknie, piękny kwiatek nam z tego powstaje. No i teraz, tutaj, w tym momencie, co robimy? Musimy sobie schować jeszcze na końcu te dwie białe nitki. Zobaczcie, ta już wystaje sobie stąd i tą drugą białą tak samo. Nawlekamy i przebijamy tak, aby wyszła dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym oczku. Teraz robimy supełek z tej białej nitki. No.
Czyli raz, drugi raz, jeszcze raz nawlekam i chowam, bo chciałabym, żeby jednak był schowany. Wbijam się w to samo miejsce, z którego wychodziła, przebijam się gdzieś obok, wciągam trochę mocniej i zobaczcie, ten supełek chowa nam się zupełnie w środku, nie widać go. Tą drugą białą nitkę też sobie przebijamy w inne miejsce. O. I dopiero teraz odcinamy. Możemy troszkę naprężyć, nie za mocno. Hop. I to samo z drugą. I hop. I mamy. I teraz, jeśli mamy wystarczająco długą tą zieloną, ona jest powiedzmy taka sobie, ale spróbuję, to tą nitką przyszywamy sobie tą część przypinkową. Jeżeli nie chcemy, to nie chcemy. Zauważcie, że możemy te nitki sobie zrobić tutaj spokojnie dłuższe, przewlec sobie nitkę, jeżeli chcemy to gdzieś przywiązać. Tu naprawdę teraz aktualnie jest bezproblemowy już moment. I teraz zobaczcie, akurat mam dwie nitki w miarę w takim miejscu przybliżonym do tego, jak one są tutaj ułożone. Jedną sobie przewlekę i drugą od razu też. Pamiętamy, że jeżeli chcemy przyszyć, to ta igła nie może mieć tutaj za dużego oczka, bo musi się zmieścić w tych dziurkach do przyszycia. Więc wiadomo. Ok, przyszywamy raz w jedną, raz w drugą stronę, czyli tak, najpierw zobaczcie, wychodzę sobie w jedną, przeszywam pod spodem. Hop. Teraz wbijam się znowu. I wychodzę w drugą stronę, tak żeby te nitki sobie tutaj dookoła wędrowały. Hop, mogę sobie na razie to zostawić, później najwyżej poprawię. I to samo z drugą. Najpierw w jedną, trochę w drugą. Jeżeli chcemy mocniej, no to mocniej, to parę razy. Wiadomo, że za każdym razem igła będzie miała tutaj mniej pola do wbicia się. Mam nadzieję, że to widać. O. Więc wiadomo, że będzie coraz trudniej. Przebijemy się. Hop. Powiedzmy, że te dwie tutaj w miarę starczą. No jakoś to się trzyma. Jak będę chciała, to najwyżej sobie poprawię. Oczywiście związujemy. Tutaj akurat nie wyszłam w tym samym miejscu. Specjalnie, żeby ten supełek mi się nigdzie nie przesunął. Ale tak samo biorę, wbijam się gdzieś pod spodem. Biorę nitkę. Hop, przeciągam sobie ją, biorę, przebijam się, biorę drugą nitkę, no nitko, o. I mam, i tak samo mogę sobie tu już odciąć, mogę jeszcze jeden supełek zrobić, jeszcze raz przewinąć dla pewności. Tutaj jak chcecie, żeby to było mocniej, to po prostu przyszywacie mocniej, bardzo mocno nawet. Ok. Mamy to. Zobaczcie, piękna przypinka. Mam nadzieję, że ona tutaj przyciągnie mi wiosnę. Dość mocno się trzyma, zobaczcie, nie kręci się na różne strony. No ja jestem super zadowolona. Oczywiście dorobię sobie pewnie jeszcze parę takich kwiatków i na przykład na plecaku sobie przypnę, albo na jakąś bluzkę ulubioną, która jest taka zwykła biała, albo zwykła w innym kolorze i chcę ją trochę urozmaicić. Można sobie ją oczywiście zamiast takiej przypinki tutaj spinkę sobie wziąć. Spinkę przykleić, spinkę przyszyć jak chcecie i też to jest fajna ozdoba. Można jako opaskę sobie gdzieś przyczepić do czapeczki, do opaski, nawet jako tutaj ozdobę, zobaczcie, ozdoba na rękę też może być, do rękawiczek, do czegokolwiek tak naprawdę, więc mam nadzieję, że fajnie wytłumaczyłam. Jestem osobiście zadowolona bardzo, że te dwie warstwy tutaj powstały, bo wygląda to dużo ładniej niż jakby była jedna warstwa. Oczywiście czekam na Wasze kwiatki, na Wasze stokrotki. Ustalmy, że to jest stokrotka. To też może być trochę rumianek, prawda? Też takie trochę podobne, ale zostańmy przy tym, że to jest jednak stokrotka, czyli piękny, biały kwiatek, który przyciągnie nam wiosnę za okno, mam nadzieję.
Gdyby były jakiekolwiek pytania, oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji oraz social media, czyli Instagram, Facebook, TikTok. Wszędzie jestem, wszędzie staram się odpisywać na bieżąco, tak żebyście czuli się zaopiekowani. A na ten moment oczywiście będę wdzięczna za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robiliście i oglądacie tutaj po prostu wskakując co jakiś czas na kanał. Subskrypcja i do tego dzwoneczek i ten dzwoneczek będzie Was informował o tym, że tutaj na kanale jest coś nowego, czy to będzie tutorial, czy to będzie poradnik, czy to będzie shorts, czy to będzie jakiś post w społeczności, wszystko wtedy będziecie wiedzieć, będziecie na bieżąco. Oczywiście na dole jest jeszcze takie małe serduszko, o którym zawsze przypominam, to jest takie dodatkowe wsparcie z Waszej strony, a na ten moment, na tą chwilę oczywiście do następnego. Pa!